Trendy we wnętrzach w 2022 roku. W jakim kierunku idziemy? Jaki kolor, styl będzie obowiązywał? Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Pokażę Wam mnóstwo inspiracji, mnóstwo przykładów. Powiem Wam, co zaobserwowałem przede wszystkim z mojego doświadczenia, projektując mieszkania, domy, ale również to, co polecają nam producenci, to, co widać na targach wnętrzarskich. Powiem o kolorach, kształtach, dodatkach, wzorach, frontach, oświetleniu, to, co będzie modne w kuchni i w łazience. Ja nazywam się Marek Suchocki. Jak co tydzień zapraszam Was do świata stylu, designu i funkcjonalności. Zanim zaczniemy, proszę naciśnij przycisk subskrypcja plus dzwoneczek. Jeżeli uważasz, że warto, to daj tą łapkę w górę, aby wiedział, że jest sens dalej rozwijać ten kanał. Napisz w komentarzu, co według Ciebie będzie modne w 2022 roku we wnętrzach i w jakim kierunku idziemy. Ok, zaczynamy. I od razu zaczynamy od koloru. Pierwsi producenci już określają, jaki według nich będzie najmodniejszy, najlepszy, najciekawszy kolor w nadchodzącym 2022 roku. Producent Benjamin Moore. Według niego kolorem roku w 2022 będzie kolor October Mist 1495, czyli taka delikatna szałwia. Kolor ma nas przybliżyć do natury i sprawić, że w pomieszczeniach będziemy się czuli bardziej rzeźko. Czy kolor ten ma szansę faktycznie zagościć w naszym domu? Uważam, że tak. Widać to szczególnie po tym, co inni producenci pokazują. Mówię tu o meblach, tkaninach, lampach, lecz również jak to pokazują. To też jest bardzo istotne. Z kolei producent farby Dulux uważa, że kolorem roku 2022 będzie inspirujący błękit. Taki synonim otwartego nieba i świeżego powietrza. Zanim jeszcze firma Pantone ogłosi swój kierunek, mogę śmiało powiedzieć, że przez następne miesiące będą nam królowały kolory pastelowe. Widzę to nie tylko po tym, co różni producenci pokazują. Zobaczcie na przykład na ten okap, na te panele 3D czy krzesła, lecz również ważne jest, jak oni to prezentują, na jakim tle, w jakim zestawieniu. Zawsze mnie to interesowało, bo to widać po prostu, w którym kierunku idziemy. Kolory pastelowe, takie rzeźkie, przyjemne, według mnie, jak widać zresztą nie tylko, to jest trend na rok 2022. Lecz to nie oznacza, że te osoby, które lubią bardziej odważne barwy, nie otrzymają nic od producentów. To o tym już za chwilę, powiem o tym przy tapetach, tkaninach, bo to jest bardzo fajny i ciekawy kierunek. Ok, a teraz bardzo ważna sprawa, styl, w jakim idziemy. Co będzie modne, jeżeli chodzi o cały styl taki wnętrzarski? Czy Japandi, boho, styl modern classic nadal będzie obowiązywał, czy już niekoniecznie? No i tak i nie, zobaczcie. Minimalizm. Uważam, że to jest styl, który zagości u nas w roku 2022. Ale, jak zawsze jest jakieś ale. Ten minimalizm będzie taki odnowiony, ciepły i przyjemny, nie surowy, jak go znamy z poprzednich lat. Już tłumaczę, czym on się będzie tak cechował faktycznie. Jak wspomniałem powyżej, kolory będą przede wszystkim delikatne, pastelowe, kremy, beże, mięta, takie neutralne i naturalne. Lecz druga sprawa, to oprócz dodatków, o których powiem później, będą to monokolory. Ściany, lecz również meble, przede wszystkim stoły, stoliki, komody, będą właśnie w takich monokolorach. Delikatnych, przyjemnych barwach. Ok, no a co z tym stylem Japandi czy boho? Powiem Wam tak, uważam, że szczególnie z Japandi wyciągniemy dużo. Może nie będzie to takie 1 do 1, tak jak teraz, ale on przetrwa. No zresztą też on mocno nawiązuje do minimalizmu, tak? Z obu tych styli wyciągniemy przede wszystkim materiały. Materiały naturalne będą bardzo dobrze uzupełniały i ocieplały to nasze minimalistyczne wnętrze. Przede wszystkim drewno, sklejka, wiklina, tkaniny jutowe, ale też bawełna, len i elementy rustykalne. Na ten moment na pewno odpada plastik i w mniejszości będzie metal, jeszcze tak niedawno chętnie wykorzystywany. Czym jeszcze będzie wyróżniał się ten minimalizm? Ano tym, iż będzie
przyjemnie w takich wnętrzach przebywać, co nie jest takie oczywiste przy tym stylu. Jak to zrobić? Chociaż ma być minimalistycznie, to nie nudno. Odpadają na pewno komplety mebli. Raczej jak będziemy mieli na przykład sofę, prostą taką sofę, to do tego dodamy zaokrąglony fotel, krzesło. Kolory na ścianach i głównych meblach będą stonowane. Ok, ale urozmaicimy to żywszym kolorem na stoliku, to co pokazywałem, komodzie, lampie, czy nawet sprzęcie AGD. Dodatkowo wnętrze ożywią nam na pewno tkaniny, tapety, lecz o tym trochę później. A co z tym naszym nadal modnym, popularnym stylem Modern Classic? Niestety dla mnie na pewno, ponieważ ja bardzo lubię ten styl i dobrze się w nim czuję, no ale odchodzi on już pomalutku tak w zapomnienie. Zresztą no, czuć ten dysonans między minimalizmem a stylem takim klasycznym. Niemniej to nie jest tak, że go w ogóle nie będzie. O tym na samym końcu powiem i zostańcie do końca, bo uważam, że to jest ważne. Zanim powiem Wam o kuchniach, które również są bardzo ważne, teraz przejdźmy do kształtów. Tak nieskromnie powiem, że sprawdza się to, co przewidywałem i o czym mówiłem i pisałem we wcześniejszych odcinkach i artykułach na temat mody we wnętrzach. Ewidentnie polubiliśmy się z kształtami obłymi, zaokrąglonymi, takimi delikatnymi. I widać to tak prawie w każdym asortymencie. W dodatkach, meblach, oświetleniu, armaturze, ceramice, a nawet przy tym, jak producenci eksponują swoje produkty. Trend ten bardzo dobrze wkomponuje się w całości w ten, jak ja na to mówię, taki domowy minimalizm. Kształty te idealnie zmiękczają surowość tego stylu. Ok, a co z tą naszą kuchnią? Słuchajcie, to jest temat rzeka i na pewno nagram osobny odcinek, ponieważ tych rzeczy jest bardzo dużo, jak armatura, ceramika, tak, fronty, kolory, uchwyty, no jest tego sporo, tak więc nie omówię tego wszystkiego przy okazji tego odcinka, ale nie mogę nie wspomnieć. Przede wszystkim, co widać, to taką trochę zmianę we frontach. Lubimy się nimi bawić, w szczególności wzorem i kolorem. Nadal fronty frezowane będą w modzie, ale nawet takie fronty 3D. Zobaczcie, no to akurat jest pokazana szafka RTV, lecz na innych meblach takie fronty również są zauważalne. Kolory na meblach jednak są stonowane. Oczywiście jest nieśmiertelny kolor biały, nadal jest lubiany i on zawsze będzie lubiany. Lecz również kolory pastelowe będą, chociaż według mnie w mniejszości, przynajmniej na meblach takich kuchennych. Jeżeli chodzi o blaty i materiał, to coraz większą popularnością będą zdobywać blaty HPL. No są ku temu powody, lecz to też jest na osobny odcinek materiał. Kolor i wzór takiego blatu, no to na pewno zależy od całości pomieszczenia, tak? To nie możemy tak wyrywkowo tylko patrzeć, lecz wzór marmuru nadal się będzie cieszył powodzeniem. Fajne rzeczy pokazują producenci sprzętu AGD. Nawiązują kolorystycznie i kształtem do trendów, jakie nas czekają w 2022 roku. Zlewy są coraz bardziej wielofunkcyjnymi urządzeniami, w których mamy durszlaki, deski do krojenia, ociekacze. Pomimo, że ten minimalizm coraz bardziej nam się podoba, to na pewno, tak jak zawsze było, chcemy się w jakiś sposób wyróżnić i to możemy zrobić dzięki uchwytom. No a jest w czym wybierać, zresztą zobaczcie. Tak jak powiedziałem, kuchnia to temat rzeka i o tym jeszcze powiem w osobnym odcinku. I zanim powiem o dodatkach, tapetach i tkaninach, to jeszcze zobaczcie proszę, co proponują nam producenci oświetlenia. Akurat w tym temacie, prawdę mówiąc, nie zauważyłem żadnej takiej rewolucji. Faktycznie producenci stawiają na prostotę i minimalizm, na surowe kształty,
lecz zauważyłem, że wiele z tych lamp nadal jest w kolorze czarnym, złotym lub takim mieszanym. Materiał to metal i szkło, chociaż na ostatnich targach wnętrzarskich znalazłem bardzo fajne i ciekawe lampy wykonane z filcu. I tu oprócz koloru materiału, to i wzór jest bardzo ciekawy. No fajnie, naprawdę dzięki takim lampom możemy ładnie wyróżnić sobie wnętrze. Teraz wszystko, co może zrobić, że to nasze wnętrze będzie takie wow, takie po prostu nasze, podkręcone. Mówię tu o dodatkach, o kolorach, lustrach, tapetach, wzorach, tkaninach. Zobaczcie, co jest modne i co będzie modne. Tak jak wspomniałem, ta nasza baza to minimalizm. To będzie trend w 2022 roku. Lecz to jest taka podstawa. Zobaczcie jednak, jak ciekawie możemy sobie odmienić wnętrze dzięki takim tekstyliom. Producenci proponują nam krzykliwe wzory, kolory, które gdy wpleciemy do spokojnych wnętrz, ładnie mogą urozmaicić to pomieszczenie i podkreślić taką naszą osobowość. Bardzo mi się to podoba. Wystarczy, że do minimalistycznego wnętrza dodamy takie krzesła. Zobaczcie, rewelacja. Od razu zagości uśmiech na twarzy. Tak naprawdę nie potrzeba wiele, aby odmienić całe pomieszczenie. Zobaczcie to. Producenci luster również stawiają na formę, obłe kształty, niecodzienne rozwiązania, narożne lustra lub możliwość ustawienia takiego lustra według naszych upodobań lub wzrostu. No fajne. Dzięki takim dodatkom nasze wnętrze może być i minimalistyczne, i ciekawe, a na pewno nie nudne. Jeszcze o dwóch rzeczach chciałbym wspomnieć. Co z tymi złotymi dodatkami, które teraz są tak powszechne, i o łazienkach. O łazienkach będzie krótko, ponieważ to tak jak z kuchniami jest temat rzeka i trzeba by było zgłębić się do każdego punktu, do każdego aspektu, ale nie sposób nie powiedzieć przy okazji tego odcinka. Kolor złoty, według mnie nadal będzie chętnie wykorzystywany we wnętrzach. Na pewno już nie w takiej ilości i nie tak często, lecz na pewno nie zniknie zupełnie. Producenci nadal robią nowe modele armatury w tym kolorze, oświetlenie, ten kolor jest widoczny przy meblach, tak więc na pewno jest to trend, który nadal będzie się utrzymywał. Poza tym, tak jak powiem za chwilkę o stylu Modern Classic, on całkowicie nie zniknie, a złoto do takiego stylu idealnie się nadaje. Zauważyłem, że producenci płytek idą w dwie skrajności. Albo proponują wielkie formaty spieków, przede wszystkim imitujących marmur lub inne naturalne materiały, lecz również chętnie
pokazują nieduże płytki. Nieduże i kolorowe. O tym i o innych aspektach w łazience będzie osobny odcinek, dlatego nie zapomnij subskrybować ten kanał, aby nic Cię nie ominęło. Bardzo ważna sprawa. Trendy we wnętrzach są istotne, ale najważniejsze jest to, co nam w duszy gra, to, co Tobie się podoba. I tak należy urządzić wnętrze. To, że producenci mówią, że w tym kierunku idziemy, okej, warto mieć to gdzieś z tyłu głowy. Jeżeli Tobie się podoba, fajnie. Ale jeżeli Tobie się podoba nadal styl Modern Classic, to tak zrób. Bo to nie producent będzie, czy ja mieszkał w tym mieszkaniu, tylko Ty tam będziesz mieszkać. Trendy i moda jest ważne, lecz nie możemy się tylko tym kierować. To na 100%. Pamiętaj też proszę, że to, o czym mówię dzisiaj, to są moje przewidywania i przewidywania producentów. Ale czy tak będzie? Kto wie? Zobaczymy. Zrobię za kilka miesięcy taki podsumowujący odcinek, czy faktycznie to w tym kierunku poszło, czy jednak są inne materiały, które się bardziej podobają. Mam nadzieję, że ten odcinek jest dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to naciśnij proszę łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrypcja plus dzwoneczek. Chcesz się czymś podzielić w komentarzach? Śmiało pisz. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!